Cześć! Witam Was w trzecim odcinku serii 300 sekund z Devo Emotion. Tematem dzisiejszego odcinka jest budowa typowego przemiennika częstotliwości. Zapraszam! Topologia typowego przemiennika częstotliwości jest powszechnie znana i ma charakter uniwersalny, co oznacza, że w zasadzie wszystkie standardowe przemienniki częstotliwości, jakie spotkacie na rynku, posiadają taką samą topologię i bardzo zbliżoną budowę pod względem elektrycznym. Większe różnice ujawniają się w oprogramowaniu. Nie inaczej jest z przemiennikami Mitsubishi Electric. Typowy przemiennik częstotliwości zbudowany jest z 4 zasadniczych członów: prostownika na wejściu, układu pośredniego DC, członu wyjściowego w postaci falownika oraz układu sterowania i zabezpieczeń wraz z interfejsem użytkownika. Zobaczmy teraz, jak wygląda przepływ energii w naszym przemienniku częstotliwości. Rozpatrzymy dwa przypadki: pracę motoryczną, czyli sytuację, gdy przyspieszamy silnikiem lub pracujemy na prędkości zadanej, oraz pracę regeneratywną, która ma miejsce podczas zwalniania lub dynamicznego hamowania. W pierwszej sytuacji to my podajemy energię na silnik, w drugim wypadku silnik jest generatorem i energia wraca z silnika do przemiennika. Praca motoryczna. Zasilamy nasz przemiennik jedno- lub trójfazowym napięciem przemiennym o wartości 3x400 VAC lub 1x230 VAC. Następnie energia elektryczna przechodzi przez prostownik sześciopulsowy i uzyskujemy pulsacyjne napięcie stałe o wartości równej napięcie wejściowe razy pierwiastek z 2. W przypadku zasilania 400 V jest to 564 VDC, w przypadku zasilania jednofazowego 230 VAC jest to 324 VDC. Tutaj warto dodać, że w przypadku przemienników spotkacie się z różnymi konstrukcjami prostowników wejściowych w zależności od typu i mocy danego przemiennika. W znakomitej większości będzie to standardowy prostownik sześciopulsowy niesterowalny. Przy większych mocach do czynienia mamy z prostownikiem półsterowalnym zbudowanym z diod oraz tyrystorów. W przemiennikach z możliwością zwrotu energii do sieci wbudowane mamy prostowniki w pełni sterowalne, zbudowane w oparciu o tranzystory. W układzie pośrednim DC widzimy dużej pojemności kondensator lub bank kondensatorów. Jest to bufor energii, jaki jest niezbędny do pracy z członem wyjściowym przemiennika, falownikiem. Za układem DC jest szereg tranzystorów IGBT, dokładnie 6 po 2 na każdą fazę, które przełączają się do 20 000 razy na sekundę i wynikowo na wyjściu przemiennika otrzymujemy trójfazowe napięcie przesunięte o 120 stopni o regulowanej wartości i częstotliwości. Zobaczcie, jak wygląda taka fala wyjściowa z przemiennika częstotliwości. Jest to tak naprawdę napięciowy przebieg prostokątny z nałożoną sieczką. Każdy pik to przełączenie pojedynczego tranzystora. Sterowanie pracą, załączeniem i wyłączeniem tranzystorów mocy jest realizowane przy użyciu modulacji PWM. Dokładnie mówiąc, jest to modulacja szerokości impulsów sterowana sinusoidą. W modulacji napięcia wyjściowego falownika PWM obwód sterowania określa czas trwania okresów załączenia i wyłączenia tranzystorów falownika. Jest to realizowane na podstawie informacji o odstępach czasu między kolejnymi punktami przecięcia się nałożonych na siebie przebiegów modulacyjnych w układzie sterowania PWM. Symetrycznego trójkątnego przebiegu nośnego z przesuniętymi o 120 stopni sinusoidalnymi przebiegami modulującymi. Praca regeneratywna. Podczas hamowania lub zwalniania cała energia zgromadzona w silniku wraca do naszego przemiennika częstotliwości. Przechodzi przez tranzystory IGBT, ładuje kondensator DC i dalej nie ma gdzie znaleźć ujścia, gdyż diody działają zaporowo i przepuszczają energię elektryczną tylko od strony sieci zasilającej. W przypadku przemienników ze zwrotem energii do sieci na wejściu nie mamy diod, lecz tranzystory i energia może wrócić z powrotem do sieci. Często w układzie pośrednim DC przemienniki posiadają wbudowany chopper hamowania lub tranzystor hamowania lub po prostu moduł hamowania. Jest to tranzystor, który współpracuje z zewnętrznym rezystorem hamowania. Gdy kondensator DC naładuje się w pełni, tranzystor rozładowuje kondensator za pomocą rezystora hamowania i cała energia konsumowana jest przez wspomniany rezystor i rozpraszana w postaci ciepła.
W układzie pośrednim DC, szczególnie dla falowników od mocy 30 kW i wyżej, często posiadamy wbudowany dławik DC, który bardzo pozytywnie wpływa na poprawę współczynnika mocy i zmniejsza współczynnik THDI generowany przez przemiennik. Generujemy mniej harmonicznych do sieci. Za poprawne działanie każdego członu przemiennika odpowiada układ sterowania i zabezpieczeń. 300 sekund już za nami. Dziękuję za dzisiejszą uwagę. Niech moc będzie z Wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Serwus!